To są nowości, które znalazłem, a dzisiaj je przetestuję. Odwiedziłem takie sklepy jak Żabka, Lidl, Biedronka, Carrefour, Deals i inne. Zostaw łapę w górę dla zasięgu, a my zaczynamy. Pierwszym produktem, jaki kupiłem, jest Bubble Tea truskawkowa od Bakomy. Masz to do dorwania w Lidlu, a cena to 5 zł. 5 ziko za takie małe Bubble Tea? Zobaczymy. Ile kosztuje takie Bubble Tea do kupienia na przykład? Co? 25 zł kupuję tak jak idziesz do sklepu i kupujesz takie normalnie w galerii albo w punkcie w takim food truckowym? To dużo. 25 zł, 5, czyli macie co najmniej 5 zł mniej, ale to jest też małe. Ale ogólnie wydaje mi się, że Bakoma z reguły trzyma poziom, jeżeli chodzi o jogurty, przysmaki i tak dalej. Papierowa słomka. Kurde. Wszędzie te papiery muszą dawać. I to jest jogurtowe bubble tea. Tu jest mleko, kulki o smaku truskawkowy, woda, cukier. Makro spoko, bo 1,3 grama tłuszczu na 100 gramów, więc makro jest naprawdę całkiem dobre. Fajny posmak, tak jak za bubble tea aż tak do końca nie przypadam, to te kulki mają fajny posmak, taki w miarę naturalny i ten jogurt też niweluje. 5 na 7 dam. Wiesz czemu? Bo jest to coś innego. Ja lubię właśnie w nowościach, jak jest coś nowego. Nowości? Nowość. Ja mówię nowości, wy mówicie nowość. Nowości? Nowość. Nowości? No, napisałeś? To dobrze. Teraz mamy kinderki od Kindera i to kosztuje 18 zł i do dorwania masz to w Dealsie. I szczerze mówiąc, zawsze na kinderki się mówiło na te takie czekoladki. A tutaj jest kinderki. Kinderini. Ja nie umiem czytać dzisiaj. Kinderini, a nie kinderki. Ktoś musi mieć na mnie oko, bo dzisiaj odwalam. Jest dziwnie. Mało jadę, może to dlatego. Albo po prostu nie umiem czytać. Ej, nieźle to wygląda. Kinderini, patrzcie. Takie ciasteczko, z drugiej strony tak, uwaga, czy to ma krem w środku? Mało mi się to kojarzy z Kinderem. Bardziej bym powiedział, że to jest jakiś taki herbatnik. Średnie. Jak na Kindera, no. Ogólnie to jest dobre. Let's try. To jest cukier. Pobudza. Mi to smakuje jak taki maślany herbatnik z dodatkiem trochę kakao. Zawiodłem się. 2 na 7. Jak na to, co powstaje od Kindera, no to to jest takie nijakie. Pozostając w tematycie Dealsa, mamy popcorn za 8 zł. Tu mamy akurat smak jabłkowy. Jeszcze były dwa inne smaki, były chyba truskawkowe i kolowe. Ale ten jabłkowy wydawał mi się najbardziej ciekawy. Tak w środku, czyli mamy zielony popcorn. Jakbym dostał go tak do ręki, to myślę, że to jest smak wasabi, bo jest taki zielony, lekko zielony. Chupa chups, czuć. Chupa chupsa. Jest słodki, myślałem, że to będzie kwaskowaty popcorn, ale wkręca do jedzenia. Czuć taką lekką warstwę karmelową, ale taką naprawdę delikatniutko. Wkręca do jedzenia, ale ten aromat jabłka jest średni. Taki mało intensywny. Taki chupa chups Skittles. Ile byś da? 3? 3 na 7. I w sumie tylko 11 fatu na 100. Ale dużo cukru, 56 gramów na 100. Kurde, spadłby. Wiecie co to jest? Torba ze Starbucksa. I zobaczmy sobie, co w Starbucksie za nowości, ponieważ też są. 18 zł kosztował kawałek ciasta. Pistacjowe. I wrócił na początku roku trend pistacjowy. 18 zł za kawałek takiego ciasta w Starbucksie. Czy dużo, czy mało? Jak myślisz, to jest dużo? Teoretycznie jest pistacja, nie? Jeszcze Starbucks. Tak się prezentuje. Tutaj konsystencja. Ale by spadło, proszę. Kakaowy spód czuć. Mnóstwo smaków się przebija. Tak naprawdę ta pistacja jest bardzo mało wyczuwalna. Bardziej tutaj czuję takie kakao. I coś tu strzela mi. Trochę skam z tym pistacjowym smakiem. Jest okej, ale nic takiego. Myślałem, że jak pistacja to będzie takie special. Ale czuć, że ten spód to jest taki z dodatkiem prawdziwej czekolady. 4 na 7? Bo jest dobry. Słodki, dobry, ale pistacji tu nie ma. Znaczy jest, ale nie czuć. Z Starbucksa mamy kolejne opcje. Tutaj mamy donucika, również pistacjowego. 8,45 i on jest z kawałkami ciasteczek takich. No, Starbucksik tu wjechał. Trochę wygląda jak z Biedronki, nie? Ten. On jest pistacjowy? Nie czuć. Ja bym powiedział, że on jest ciasteczkowy. No nie wiem, zobacz, w środku tej pistacji nie ma. Krem taki lotusowy, ciasteczkowy, herbatnikowy. Albo dostałem zły, albo coś tu poszło nie tak. Jak coś spartoliłem i to nie jest pistacjowy, to sorry. Bo to na pewno jest pistacjowe ciastko, bo jeszcze mamy takie w ofercie tutaj do dorwania. Pistacjowe ciacho. O, no naprawdę wygląda fajnie. Mi się to ciastko w pierwszej kolejności wiesz czy kojarzy? Z Subwayem. 10,45. Ej, jest petarda. Jak mam być naprawdę w 100% szczery, tej pistacji znowu tu nie czuć, bo znowu jest za dużo czekolady. Ona przyjmuje smaku full. Ja nie mogę. To dam 6 na 7. Dla mnie to jest naprawdę prawie że idealne. To na razie dla mnie jest najlepszy produkt z nowości, jaki jest. Przypominam ci, żebyś zostawiła łapkę w górę dla zasięgu. Wiesz czemu? Bo to pomaga. Odcinek się lepiej przyjmuje, lepiej idzie. Mnie to motywuje. Więc zostaw, proszę. Nic cię to nie kosztuje, tylko klik, a zostawiasz i jest ślad po tobie. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale w Żabce są takie nowości. 3 różne smaki chipsów od Laysa. Mamy smak garlic, czyli czosnek. Mamy smak mac and cheese oraz jest smak chorizo
Onion. Cena tych chipsów to 9 zł. Dosyć dużo, dosyć sporo, ale jeżeli chodzi o nowości i żabkę, no to tutaj zawsze te ceny są lekko wyższe. Czosnkowym dziadem pachną. Jakby ktoś zjadł czosnek i do ciebie podszedł, czaisz? Tak pachną. Posmak jest lekko delikatny i się rozprowadza i mi to bardzo podjeżdża takim serkiem do smarowania delikatnym śmietankowym, czosnkowym. Bo jak tak powąchasz, to nie czuć tego aż tak mocno. Ale jak spróbujesz, to ten smak zostaje z tobą na dłużej. Przed całowaniem się średnio. Tylko, że to są pełno tłuste chipsy. Więc jak ja bym się rozpędził i 2 paczki by poszły, to mam dzienne zapotrzebowanie na fat wykorzystane, więc ostrożnie wkręcają. Teraz mamy mac and cheese, czyli jedno z moich ulubionych dań. O ja! Też taki delikatny, ale czuć. Podoba mi się to, że tu nie ma wcale dużo przyprawy, a ją czuć. Każdy chips jest odpowiednio wyważony. I to nie jest tak chamsko, że normalnie ta przyprawa cię pali w język, a ją naprawdę czuć, więc to jest fajne. Dobra seria, te bym chyba wyżej dał. Ale zostały jeszcze ostatnie. Chorizo onion. Ale kiełbasą pachną. Ja nie mogę dać to. Po tych smakach te są w tle. No. Moja topka, 3 miejsce, 2 miejsce, 1. Raz, 2, 3. Całościowo, bo one są na podobnym vibe'ie, tylko każdy smak jest wiadomo od smaku twojego zależny. 4/7. Ale drogie są. No są drogie, warte spróbowania. Ser dla mnie topka. Przepicza. Ocen mój kubek w skali od 1 do 7 w komentarzu, w tym momencie. Komentarz, kubek i ocena. Zobaczymy, jak będzie tutaj oceniany. Tic-taki za 6 zł dorwiecie w Lidlu. Duża paka Apple Sour, czyli kwaśne jabłko. Podobno Tic-tac tylko 2 kalorie. Wiemy jaki to jest smak. Jabłkowa guma Orbit. Dobry aromat. No i myślę, że jak na Tic-taki odświeżające. 1 tłuszczu na 100, mało kalorii. Nie no, fajne. Myślę, że 5/7 bym dał. Nie wiem czy wiecie, ale w half price'ie dorwałem takie Oreasy za 12 zł. Bez cukru. One są bez cukru. Czaisz to? Oreo bez cukru? Tego jeszcze nie grali. Takie 2 pudełeczka mamy w środku. W każdym jest 5 sztuk. Tak się prezentuje Oreo, czyli standardowe. Z wyglądu naprawdę wygląda 1 do 1 jak zwykłe. Dobre. Delikatnie inny smak niż Oreo, ale przez te słodziki taki delikatny mentolowy posmak to ma. Nie no, mi to siedzi. Dałbym 6/7. Ale to ciastko ze Starbucksa zostawię jeszcze na topce. Taki popcorn do dorwania w Lidlzie kosztuje on 10 zł. Według opakowania mamy tutaj 2/5 względem ostrości, czyli jest to ostry, karmelowy popcorn. Makros też nie jest zły, 15 fatu na 100. Optymalnie jeszcze. Wygląda to i pachnie jak zwykły karmelowy popcorn. Takie kuleczki. Po 4-5 kawałkach wjeżdża ta pikantność lekko, ale to jest taka delikatna, gdzieś w tle jest, w składzie jest palmowy olej, więc to troszeczkę gorzej względem zdrowotności takiego produktu. Na pewno dla miłośników ostrego jest to coś fajnego, oryginalnego i mega się przyjemnie je. Ale uwaga, bo 120 gramów ma taka paczka, ona jest mała, a waży sporo i tu mamy prawie 500 kalorii. 4/7 dałbym. Ja lubię ostre, pozostając w tematyce Dealsa, za 8 zł mamy takie kwadraciki ryżowe. Czekoladowe. Totally Chocolately. I to są niby squares, a to są prostokąty. A, to jest takie grube ciastka. Myślałem, że to są 2 sztuki. Mocno czekoladowo pachnie, ale naprawdę mocno czekoladowo. Tak wygląda. Mamy czekoladkę na górze. Ej, konkret. Dobre. Myślałbym, że to ma więcej fatu. 13/100, a w smaku bym powiedział z 20. Dobre, serio. Też dałbym 6/7. Smakuje mi to bardzo. Tutaj mamy mochi, które kosztują 23 zł i są do dorwania w Biedronce. A tu mamy coś takiego jak ciastko biszkoptowo-waniliowe wypełnione lodami o smaku słony, słodki popcorn. 16 tłuszczu na 100, 7,6 tłuszczu na 100. To jest podobny smak jak ostatnio był w Żabce. Takie były mochi o smaku ciasteczkowym w Żabce i one były bardzo dobre, więc zobaczymy sobie jak smakuje to. Kolaboracja ze Squid Game, bardzo delikatne. Ale mam wrażenie, że te z żabki były smaczniejsze. Dziwno intensywny, słodki smak. Jest to ok, ale tamto z żabki było lepsze. 3/7. No ale zobaczmy jeszcze tą wersję z Lidla. To mi trochę przypomina właśnie te mochi, ale chyba to jest coś innego. Co to jest? Zobacz. Takie coś. Czy to się je w ogóle bez przygotowania? Ej, dobre. Jak takie lody zamknięte w takiej chrupiącej panierce. I w środku tak. Dałbym 4/7 wyżej niż to, ale też do takiego ideału mi się wydaje, że trochę jeszcze tu brakuje. Teraz mam tutaj takie 2 nowości z KFD. Uwaga dla makroświrów, odtłuszczone masło orzechowe w proszku. 11 tłuszczów na 100 gramów, 13 tłuszczów na 100 gramów wersja czekoladowa. No i szczerze mówiąc będę to teraz pierwszy raz przy was testował. Przypominam ci, że jeżeli
robisz zakupy na sklepie na KFD, wpiszesz kod IFM, dostajesz rabacik na cały sklep. Więc nieważne co włożysz do koszyka, na sklepie KFD, wpiszesz kod IFM, dostajesz rabacik przy zamówieniu, na wszystko, na cały sklep. Zapach bardzo fajny, typowo orzeszkami to pachnie. Tutaj takie wersja kakaowa, właśnie takie kakałko wyczuwane jest. To ogólnie ma wiele zastosowań, można to rozmieszać z wodą, z jogurtem, z mlekiem, z czym chcesz. Biorę sobie po takiej łyżce, cyk. Dobra, weźmiemy sobie dwie, tak samo tutaj, pyk. I stopniowo dodajemy wody, żeby uzyskać konsystencję. Wody dodajesz tyle, aby ta konsystencja była satysfakcjonująca. Dodając dosłownie odrobiny wody, już uzyskujesz pastę. Widzisz? Jest pasta, a ona, przypominam ci, że ma mniej tłuszczu, czyli mamy masło orzechowe już, tutaj konsystencji, a dodając więcej wody, będzie to po prostu bardziej płynne. Masełko orzechowe fajnej konsystencji. Zwykłe masło orzechowe ma 50 gramów tłuszczu na 100, a tu mamy 11, więc mamy 5 razy mniej niż w tradycyjnym maśle, a na kanapki, na wafle sprawdzi się to idealnie, do owsianki. Troszeczkę czujesz, że jest to mniej tłuste, no ale jednak makro jest dużo lepsze. Dolewamy sobie tutaj do wersji kakaowej i wyrabia się nam kremik. No i tutaj w tym wypadku wersja kakaowa, czekoladowy krem. Jest bardziej słodki i przez to, że mamy tutaj dodatek kakao oraz orzechy, wpada to vibe Nutelli. Dam 6/7. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że praktycznie to ma 42 gramów białka na 100. A cena jest topka, ponieważ 19 zł za taką puchę, 250 gramów, no to serio dostajesz sporo białka. Ale cały czas zostawiłbym ciastko ze Starbucksa jednak na podium. A w Biedronce wafelki za 3,99, azjatyckie smaki, wasabi, Japanese curry style i tandoori. Dobra, od wasabi zaczniemy. Wasabi. Makrosy są standardowe, 8 fatu na 100, więc jest fajnie. 101 gramów, ciekawe czemu tak? 101 gramów, gram gdzieś na posypkę poszedł chyba. Taki wafelek, na pół go. Wasabi. Ale chrzanowe w kit, mega ostre, typowo wasabi czuć. Szczerze, dla mnie średnie, ja za wasabi aż tak mocno nie przepadam. Fani wasabi będą zadowoleni, no ale dla mnie 2/7. Japanese curry style, czyli curry. Nie wiem, czy to będą moje smaki, bo za curry znowu nie przypadam. Taki wafel. Dużo lepsze. 4/7. No to tandoori. Asia flavor. Próbujemy. Bez smaku? Albo tamte były tak intensywne, albo te nie mają smaku. Słodka papryka to najlepsze te curry. Curry, tandoori, wasabi. Na koniec. Ale więcej niż 4/7 nie dam. No to mamy teraz zestaw z Lidla. Mamy pesto obniżonej zawartości tłuszczu. 7,50 to jest cena. A makros fajny. 7 zł? 7 zł, okej, sorry. 15,5 fatu. A tu mamy 19, czyli jest 30% mniej fatu niż w tradycyjnych wersjach pesto. A tu mamy chlebek proteinowy. O, ma ile białka? 20 gramów białka na 100 i 13 gramów fatu. Nieźle. Próbujemy. Sam chleb, jak pumpernikiel, dużo ziaren, dobre pesto. Rosso lepsze, 4/7, to 3/7, a chleb też 3/7. Jest ok, ale taki pumpernikielowaty. No to mamy chipsy z żabki Pringlesy o nieznajomym smaku Super Mario, 13 zł za taką paczuszkę. Dużo czy mało? Oceń. Według mnie sporo. Dobre są. Pikantny ser. Jalapeno cheese. Mega wkręca ten smak. Mam dylemat. Albo 6/7, albo 5/7. Ale są tłuste w kit. 30 fatu na 100. Pringlesy. Dobra. Dam 5/7. Pistacja powraca w tym roku na grubo. Biedronka dała croissanta 7 zł. Biedronka, croissant. W środku podobno pistacja jest też. Nie ma. Jeszcze bardziej w połowę chyba. Nie ma. Środek musisz. Mało, nie? Tego kremu. Ale dużo na wierzchu. Bardzo przyjemny, świeży. I tego kremu dali tylko na środku, więc jak się dzielicie z kimś, bierzcie środek. Ja bym dał 5/7. Teraz mamy pizzę z Dino. One są do przygotowania. Pizza Shreka. Ile kosztowała pizza Shreka? 2 dychy za 2 pizze Shreka, czyli mamy dychę za pizzę. To spoko cena. I mamy coś takiego. High protein pizza. 12 zł. Otwieram te pizzki, wkładam do piekarnika. Zegar tyka i zaraz sprawdzamy sobie jak smakują, oczywiście na ciepło. To mamy pizzki, standardowo nie będziemy dawać keczupów. To mamy pizzę Shreka, tak się prezentuje, pizza Shreka, na grubym cieście, no. Jest to chorizo, jest zielona papryka, cebulka, bardzo dobra cena. 10 zł za mrożoną pizzę to nie jest aż tak źle, nie? Za taką grubą jeszcze. 5/7 bym dał. A tutaj ta wersja proteinowa jest zdecydowanie bardziej cienka, co dla fit świrów jest plusem, bo zobacz, no praktycznie 2 razy mniej. To jest spicy chicken.
Czuć, że jest taka fit, bardzo cienkie ciasto. Jest mięsko, co jest dla mnie plusem. 68 gramów białka ma ta pizza, czy to jest możliwe? Lepiej wypada ta z Shreka, jest smaczniejsza. Tutaj mamy dużo więcej białka, ale też w sumie sporo fatu, ponieważ 30 parę tłuszczu na całą pizzę, a tu mamy 43. 5 gramów tłuszczu różnicy, jednak smakowo Shrek wypada lepiej. No to mamy teraz proteinowy drink od Starbucksa. 10,99 Biedronka i 20 gramów białka ma taka buteleczka, bez dodatku cukru, low fat, karmelowo-orzechowy smak. Ej, jak zajebiście pachnie. Zapach przyjemny, kawka. Czyli mało tłuszczu ma w składzie, a smakowo jest jakbyś piła pełnotłuste mleko, więc fajnie jest to zrobione. Mega słodkie. 5/7. Kupiłbym to jeszcze raz. Ale jestem na żarty. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz Big Belly. Bo czuję, że dzisiaj będzie Big Belly po tym wszystkim. No to mamy nowości z McDonalda. Kawka, która kosztuje 17,20 oraz ciastko, które kosztuje 8,20. Bananowe. I to, i to. I kawka oraz ciastko. Ogólnie ciastka te sezonowe są dobre, ja najbardziej nie ukrywam, lubię to jabłkowe, czyli to standardowe. No, a tutaj mamy takie w wersji czekoladowej i banan. Zobaczymy jak to siedzi. Myślałem, że to będzie bardziej słodkie. Jest takie kakaowe i trochę razowe. Podoba mi się, że ten banan nie jest taki chemiczny. Niektóre słodziki bananów są chemiczne, a ten naprawdę smakuje w miarę naturalnie. Na tle nowości jest to pozytywne, ale dałbym 4/7 maksymalnie. No ale zobaczmy kawkę. To jest bananowa kawka. Latte. Czy ona była z cukrem, czy dodatkowo coś? Nie, wydaje mi się, że tam jest Syrop to jest, tak? syrop, no. Okej. Jedna z lepszych kaw z Maka, jakie piłem, jeżeli chodzi o takie wersje smakowe. Podejrzewam, że kalorycznie tutaj jest nabite sporo, ponieważ takie kawy smakowe mają dużo cukru i jednak kalorii też przewodzą. 5/7 bym dał, bo naprawdę siedzi mi to fajnie. Teraz mamy takie bułeczki za 12 zł w Lidlu. One są do przygotowania w oleju, ale też jest opcja w mikrofali, a my wzięliśmy opcję z frajera. Sfrajerzyliśmy te bułki. To są takie jakby pyzy, tylko że z dodatkiem takiego waniliowego środka. Po przyrządzeniu tak to się prezentuje. A i tak wygląda na dopieczone to. Luknijmy sobie środek, ziomuś. Ej, jest kremik z oba. Jak waniliowe jakieś te, mochi. Wanilią pachnie, fajnie. Makros jest spoko. 2 tłuszczu na 100. Takie pyzy z nadzieniem waniliowym. Ciekawie to wjeżdża. Trochę to wygląda jak jajko, zobacz. Żółtko w środku. No i mi to siedzi. W Biedronce takie sery od sierpca za 6,99. Mamy wersję keto oraz protein. Jeżeli chodzi o ser keto, no to nie chcę tutaj nic mówić, ale każdy ser jest keto, ponieważ ma białko i tłuszcz, a węgli praktycznie nie ma. No to jest trochę taki clickbaitowy nagłówek. I też mi się wydaje, że makrosy to są standardowe. No 30 gramów tłuszczu na 100 to nie jest nic takiego bardziej tłustego, ani bardziej proteinowego. A ten ser wydaje mi się, że makrosowo jest 1:1, jak też z sierpca ten królewski light. Nowe opakowania to na pewno. Ale jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach, ale wydaje mi się, że tak to właśnie jest. Najpierw ten proteinowy. No dla mnie w smaku 1:1 jak tamten light. 19 tłuszcz na 100, a porównując do konkurencji, do tego z Lidla czy Biedronki, no to ten jest słabszy w smaku. A teraz ten keto, syr bez dziur. W smaku jest lepszy, ale taki jakiś dziwny, słony posmak na końcu. Trochę ma vibe takiego topionego. 3/7. 9 zł za takie zapiekaneczki w Carrefourze. 2 sztuki. Przygotowane mam już tutaj. O, patrz, takie 2 sztuczki. Tak to wygląda. Ej, mega chrupka, Zero to wygląda. Makros, jedna zapiekanka 11 tłuszczu, a proteiny ma 9,3, więc no bez szału, ale to jest zapiekanka. Zobaczymy, jak to będzie się porównywało do pizzy Giuseppe, która, no nie ukrywajmy się, że jest kozakiem. Grzybowy posmaczek, bo mamy pieczarki na górze. Mega chrupka. Mamy tu jeszcze papryczkę. Specjalnie testuję bez sosu, żeby docenić smak samego tutaj smaku Giuseppe. Ciągnie się ser, ale ten ser taki jest, kurczę ci powiem, no nie najwyższych lotów, ale wjeżdża. Do meczu, do filmu 4/7. Teraz takie napoje z Biedronki, 5 zł sztuka, wyglądają na droższe i myślałem, że w okolicy dyszki będzie za napój, ale nie, więc to fajnie, a zobaczcie jakie to owoce ma w środku, jest tego sporo. To mi przypomina jak są takie napoje w puszkach teraz popularne, mogu, ale te napoje dużo mniejsze były, jak połowa tego, nie? I też za 5 chyba, nie? 5 czy 6 zł. Dobra, próbujemy mango. Nawet nie pachnie tak mega chemicznie. 20 kalorii na 100. Ej, zajebiste. Ej, kozak, kit. Dałbym to 6/7. Pomarańczowy to jest chyba. Napój owocowy z kawałkami galaretki kokosowej. To może tam to też była galaretka.
Tak, galaretka kokosowa. A w tamtym soku to brzmiało, smakowało jak mango. W smaku mega spoko. No to spróbujemy sobie liczy. Taki kwiat. Nie, to ten najgorszy. Nie, no to dam 7 na 7. To jest pycha. Uważam, że to na razie jest topką, jeżeli chodzi o nowość produkt. 6 zł za Rolino Pistacjo, czyli znowu pistacja wraca ze swoim smakiem. 21 gramów tłuszczu na 100, ej to sporo. Osobno pakowane. Tak to wygląda. Tą pistacją jestem już troszeczkę przejedzony. Troszkę taki jajeczny, adwokatowy posmak na końcu. Lampa? Zahaczyłaś? Dałbym 5 na 7, bo ta pistacja to już jest taki przesyt nad treścią. Za dużo tej pistacji. Mamy ostatnie dwa produkty. Z mojej prawej strony ta zupka 3 razy spicy, z mojej lewej strony chyba 2 razy spicy też, ale według tej etykiety, która tutaj jest 2 razy hell, czyli ostro. No to zaczynamy w sumie od tej słabszej. Kimchi to jest taki zestaw przypraw, który do końca do mnie nie trafia. Takie rosołowe, ale jest ostra, no. Jest naprawdę 2 razy spicy. Smakowo nawet nie jest źle. Jest ostre fest, no. Przy całej zupce idzie się nieźle spocić. No to teraz zobaczmy sobie Asia Flavor 3 razy hot chicken. Ten makaron jest taki bardziej kleisty. Tamten był taki fajny, odseparowany, a te trochę kluchy takie. Mam wrażenie, że słabo wyczuwalny jest ten smak. I tak samo ostrość, wydaje mi się, że tamten bulldog jest ostrzejszy niż to. Jeszcze raz powrócę do tego. To jest ostrzejszy. Czyli pomimo, że tu jest 2 razy spicy, to ten 3 razy spicy jest mniej ostrzejszy niż ten. Czyli podsumowując, produktem tego odcinka zostaje Magiko, czyli ten napój z galaretką kokosową. Fajne, warto spróbować w Biedronce.